Wokół ustawy o sztucznej inteligencji narosło sporo nieporozumień, szczególnie w środowisku artystycznym i kreatywnym. Regulacje często kojarzą się z ograniczeniami, formalnościami i ryzykiem, z czymś, co raczej bardziej komplikuje niż wspiera proces twórczy artystów. Tymczasem AI Act, czyli unijne rozporządzenie o sztucznej inteligencji, nie powstało po to, by hamować kreatywność. Jego celem jest raczej uporządkowanie szybko zmieniającej się rzeczywistości technologicznej i stworzenie bardziej przejrzystych zasad korzystania ze sztucznej inteligencji. Po to, żeby użytkownicy wiedzieli, w którym miejscu zaczyna się odpowiedzialność człowieka. Dlatego właśnie od tego tematu zaczynamy naszą serię podcastów. Bo zanim zaczniemy mówić o kreatywności czy relacjach człowiek-maszyna, warto zrozumieć zasady pracy ze sztuczną inteligencją i regulacje prawne, które za tym stoją. Temat podzieliliśmy na 2 odcinki. W pierwszym przyjrzymy się temu, co właściwie dzieje się w momencie, kiedy ty zapraszasz sztuczną inteligencję do swojej pracowni, studia, czyli zapraszasz ją do swojego procesu twórczego. Jakie role wtedy przyjmujesz? Jakie pojawiają się ryzyka i gdzie zaczynają się obowiązki artysty? Drugi odcinek będzie bardziej praktyczny, bo żeby lepiej posługiwać się sztuczną inteligencją, nie wystarczy znać przepisy, choć są one kluczowe. Trzeba jeszcze zobaczyć, co ta technologia robi z samą ideą twórczą. AI Act, czyli unijne rozporządzenie o sztucznej inteligencji, przyjęte w 2024 roku, to pierwsza tak kompleksowa próba uregulowania tworzenia i wykorzystywania systemów AI. Przepisy te są wdrażane stopniowo w kolejnych latach, ale już dziś wpływają na sposób, w jaki myślimy o odpowiedzialności, bezpieczeństwie i prawach użytkowników tej technologii. Dla sektora kultury i kreatywnego, dla artystów, instytucji kultury, wydawców, producentów, studiów kreatywnych czy dla platform oznacza to nowy kontekst pracy z technologią. Kluczowe jest jednak to, że celem regulacji nie jest bynajmniej zatrzymanie innowacji, ale stworzenie bardziej przejrzystych i bezpiecznych zasad korzystania ze sztucznej inteligencji. Pierwszym krokiem do świadomego korzystania ze sztucznej inteligencji jest zrozumienie, czym właściwie jest system AI w sensie prawnym, bo nie każde narzędzie cyfrowe podlega tej regulacji. Zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, system AI to taki, który działa częściowo autonomicznie i na podstawie danych wejściowych potrafi generować określone wyniki. Na przykład obrazy, teksty, rekomendacje lub, tak jak agenci AI, też decyzje. To ważne rozróżnienie. Wiele narzędzi używanych na co dzień w naszej praktyce artystycznej, takich jak proste funkcje edycji, filtry czy automatyczna korekta, nie zawsze będzie uznawanych za system AI w rozumieniu tego rozporządzenia.
Dlatego zanim zaczniemy mówić o obowiązkach prawnych, trzeba najpierw ustalić, z jakim rodzajem technologii mamy do czynienia. W AI Act wprowadza się też istotne rozróżnienie ról. Mamy dwie podstawowe role. Pierwsza z nich to rola dostawcy, czyli podmiot, który tworzy system AI samodzielnie albo zleca jego stworzenie lub wprowadza go na rynek pod własną nazwą. Dostawcą można zostać również w momencie, kiedy modyfikuje się już istniejący system, na przykład rozwija model lub zmienia jego funkcje. W sektorze kreatywnym będą to najczęściej firmy technologiczne, ale czasem też organizacje, studia lub indywidualni twórcy budujący własne narzędzia. Druga rola to podmiot stosujący, czyli po prostu użytkownik systemu AI działający zawodowo. W praktyce będą to artyści, instytucje kultury, wydawcy, agencje czy studia kreatywne wykorzystujące AI do tworzenia, edycji lub dystrybucji treści. I tutaj pojawia się bardzo ważna kwestia. Granicy między tymi dwoma rolami, ponieważ ona nie zawsze jest oczywista. Samo korzystanie z narzędzia AI, nawet bardzo zaawansowanego, nie oznacza jeszcze, że stajesz się dostawcą. Ale jeśli zaczniesz trenować własny model, istotnie go modyfikować albo udostępniać go dalej pod własną marką, możesz wejść w zupełnie inny zakres odpowiedzialności prawnej. Inaczej mówiąc, artysta korzystający z generatora obrazów pozostaje użytkownikiem systemu, ale artysta rozwijający własny model lub publikujący zmodyfikowane narzędzie dla innych może zostać już uznany za dostawcę. Drugim ważnym elementem AI Act jest podejście oparte na ryzyku. To oznacza, że przepisy nie nakładają takich samych obowiązków na wszystkie systemy AI. Zakres odpowiedzialności zależy od tego, do czego dana technologia jest wykorzystywana i jakie może powodować skutki społeczne. Tak, właśnie społeczne skutki są tutaj najważniejsze. AI Act wyróżnia kilka poziomów ryzyka. Od praktyk zakazanych, takich jak niektóre formy manipulacji czy wykorzystania danych biometrycznych, przez systemy wysokiego ryzyka, używane na przykład w rekrutacji lub ocenie osób, aż po systemy o niższym poziomie ryzyka. Dla sektora kultury szczególnie ważne są narzędzia generatywne, czyli systemy tworzące obrazy, teksty, dźwięk czy wideo. W wielu przypadkach podlegają one przede wszystkim obowiązkom związanymi z transparentnością. Chodzi tu m.in. o sytuacje, w których odbiorca może nie wiedzieć, że ma do czynienia z treścią wygenerowaną przez AI. Istotne jest też to, że o poziomie ryzyka decyduje nie tylko sama technologia, ale przede wszystkim sposób jej użycia. Ta sama funkcjonalność może zupełnie mieć inny status w zależności od kontekstu wykorzystania. Przykładowo, mam tu jeden przykład. Wykorzystanie AI do generowania portretów w projekcie artystycznym wiąże się z innymi obowiązkami niż użycie podobnej technologii do identyfikacji osób w przestrzeni publicznej.
Podobnie syntetyczny głos wykorzystany w eksperymencie artystycznym podlega innym zasadom niż system analizujący głos kandydata, na przykład w procesie rekrutacji. W praktyce AI Act wprowadza nowe standardy pracy z technologią. Większą odpowiedzialność, potrzebę transparentności oraz zwrócenie większej uwagi na prawa autorskie, ochronę danych osobowych i ochronę wizerunku. Dla sektora kultury oznacza to przesunięcie od spontanicznego eksperymentowania z AI do bardziej świadomego korzystania z tych narzędzi. Nie musi to oznaczać wyłącznie ograniczeń. Dla twórców i instytucji może być też to szansą na budowanie większego zaufania odbiorców i bardziej odpowiedzialnych praktyk pracy z tą technologią. W kolejnym odcinku przejdziemy od teorii do praktyki i przyjrzymy się konkretnym obowiązkom wynikającym z AI Act oraz jak mogą one wyglądać w codziennej pracy twórczej. Ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu AI for Creativity, współfinansowanego przez program Unii Europejskiej Erasmus+. No i jeszcze jedno zastrzeżenie na koniec. Jeśli tyle mówimy w ogóle o kwestiach prawnych. Podcast ten należy traktować jako materiał edukacyjny i pomoc w refleksji nad procesem twórczym, a nie jako formalną opinię prawną.